Siemanko, witam Was na kanale Ekipa z Bazyla. Dzisiaj będzie odcinek techniczny. Dostaliśmy od firmy Titan taki wentylator. I ten wentylator jest przeznaczony do okna dachowego. Z tego co tu widzę, można też go zamontować w kratce lodówki. W dużych kratkach lodówkowych, bo nie wiadomo, czy on wejdzie w tą taką uniwersalną, że tak powiem. Wymiary jego to 320 na 156 na 34 mm. I co? Pobór prądu to jest 13,2 W, 12 V, podłączenie do akumulatora. Reklamują go, że ma w komplecie pilota, jest cichy, działa w dwie strony, można ustawić czas. Może on wysysać powietrze z kampera lub zaciągać do kampera powietrze. I teraz montuje się go w oknach dachowych o wymiarze od 38 do 55 cm. To co, może rozpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Taki bliższy, trochę będę szeleścił. Ładnie spakowany, estetycznie. Co tu mamy? Kabel zasilający. Jakieś blaszki montażowe. Pilot. Taśma dwustronna. Wkręty. I tu jakieś też takie wkręty. A samo urządzenie jest dobrze wciśnięte tutaj. Nie chce wyjść. A wyjdzie. Blister dobrze dopasowany. Jest walka. No kolego, nie utrudniaj. Jest. Takie urządzonko. Tu jest panel sterujący. Tak jak mówiłem, w komplecie pilot. Przewód zasilający. Jakieś wkręty do mocowania. Tu kolejna paczka wkrętów i taśm dwustronnych. I jakieś blaszki montażowe. Gdzie instrukcja? Instrukcja została w pudełku. Mamy instrukcję. Trochę się pogniotła. Zaraz się z nią zapoznamy i spróbujemy to zamontować w tym oknie. Ono i tak idzie do wymiany, więc na razie będzie zamontowane tylko tak i powiedzmy nie będziemy tego kabla nigdzie ciągnąć, tylko spróbujemy się podpiąć gdzieś do najbliższego źródła zasilania. A w przyszłości, jak już będzie to docelowe okno, no to wtedy gdzieś ten kabelek sobie tutaj puścimy i przymaskujemy go jakimś tunelem plastikowym czy czymś. No nie wiem, jeszcze nie mam koncepcji na to. Więc zapoznamy się teraz z instrukcją i do dzieła. No wam powiem, jest instrukcja obrazkowa. Te blaszki to są adaptery do różnego rodzaju okien. Ale
ale jak to mówią, nie takie my rzeczy ze szwagrem budowali, żebyśmy teraz musieli do instrukcji zaglądać. Także działamy. Najpierw musimy odkręcić tą maskownicę. Na 4 śruby jest przymocowana. Ja już tutaj próbowałem. Lecę po śrubokręt. I kręcimy pierwszego wkręta. O, nic się nie wydarzyło. Mamy to zdjęte. Ten wentylator ma tutaj regulację rozstawu. Jeżeli by na przykład otwór okienny był większy, możemy sobie tutaj dowolnie go zaadoptować do wymiaru, tak? O, rozumiecie, o co chodzi? Że teraz on pasuje do większego otworu w ten sposób, bo jest mocowany w tych miejscach. W ten sposób. Dokładnie tak. Żeby panelem sterującym był do dołu. U nas on będzie tutaj pewnie na styk pasował. Więc musimy to sprawdzić. Zmieniamy teraz rozstaw na najmniejszy. I patrzymy, jak on tu pasuje. Nie, trzeba będzie go trochę tutaj rozjechać. O. Ja pozwolę sobie to zmierzyć miarką. Bo coś mi się wydaje, że to okno nie ma 40 na 40, nie? Jaki jest ten otwór? 39. 39. 39 ma. O, wydawał się mniejszy dużo, nie? 39. Wentylator ma 33. To musimy dać po 3 cm porozciągać to na stronę. I patrzcie. Wstępnie jest zamocowane. Tylko tyle na tych rozpórkach. Mała korekta. Musi on być nieco wyżej. No to jak widzicie tutaj to brudne takie. To dotąd dochodzi ten kołnierz. Jestem ciekaw, czy to wszystko nie będzie rezonować, jak to będzie jedno do drugiego dotykać. Te plastiki są takie mydelniczkowate. No ale co, zobaczmy te adaptery teraz. I wiecie co? Moje okno jest za stare po prostu, żeby zamontować ten wentylator za pomocą tych adapterów, które są tutaj przygotowane przez producenta. W instrukcji, ja żartowałem oczywiście, że wyrzucam tą instrukcję, nie? Wiadomo, że z instrukcją trzeba się zapoznać. O, tu są wyszczególnione, jakie te okna mogą być w kamperku, żeby zamocować ten wentylator. No i właśnie, u nas się rozchodzi o to, że te prowadnice są za długie. I ja nie jestem w stanie zamocować tego na ten system. Ten system zostanie spakowany, będzie leżał sobie w pudełeczku i czekał na wymianę okna, a ja teraz zamontuję go w najprostszy sposób, czyli po prostu na 2 wkręty i tyle. Mam nadzieję, że producent wybaczy mi. No ale ja mam takie okna, a nie inne i nie mogę tego zainstalować w inny sposób. A zwróćcie tu uwagę na jedną rzecz. Ktoś z Was, kto już coś tam rozbierał w kamperze, jakieś okno, albo właśnie okno dachowe, czy to okno boczne, czy drzwi, czy miał do czynienia w ogóle z konstrukcją kampera i wie, jak on jest zbudowany, to tu następuje zdziwienie. Wspominał mi o tym Robert z Pora na Karawaning, bo tu nie ma, wokół otworu nie ma żadnego drewna.
Przeważnie zawsze te otwory były wykańczane w koło taką ramówką drewnianą. A tu patrzcie, tu jest piana. No, coś nie chcę wyostrzyć. Tu jest piana. Tu jest tylko sklejka i piana. Takie cuda. Nie ma co zgnić w sumie tutaj przy tym otworze. I jak okno wymontowywałem tamtą w Walkowie, to też to było właśnie w ten sposób. Jednak Himer coś innego stosował wtedy. No co? Lecimy jakieś 2 kręty szybkie. Żeby to się jako tako trzymało. Zobaczymy, czy... Przesuniemy go trochę w tą stronę. No i mamy to urządzenie zamontowane. Obawiam się, że jest trochę za nisko chyba. Że tu będzie problem z ramką. No ale zobaczmy. Wystawiłem język, jak to przykręcałem? Prawdziwy fachowiec zawsze tak robi, nie? O, wkręty są. No i tak to wygląda. Możemy to zasłonić. A widzicie, to tak działa starość. Ok. Tu moskitiera, pyk. No, dlatego to okno będzie wymienione, bo i tu się nawet urwał zawias. No, i teraz musimy tylko podłączyć to do prądu. No to próba. Leżę teraz sobie w sypialni. Mam pilota. I uruchamiamy to urządzenie. Mamy regulację tutaj procentową 20, 40, 60, 80 i max. Damy teraz na 60%. Na maksa. Tak jak słyszycie, jest szum. Jakieś lekkie buczenie jest, ale to być może dlatego, że ja zamocowałem to po prostu po bandycku, nie na takich odpowiednich i gdzieś tam może dotyka, coś drży. Ale ogólnie nie ma jakiegoś wielkiego hałasu. I teraz to jest ustawione na dmuchanie. Wdmuchuje powietrze z dworu, a teraz zrobimy wyciąg. O, jednym guzikiem zwolni to. Do zera i co będzie? I wystartowały w drugą stronę.
Teraz wyciągają ciepłe powietrze z kampera na zewnątrz. Na 60%. I timer tu jest jeszcze. Ale to muszę doczytać. To jest chyba w minutach. 10 minut i powinien się wyłączyć. Fajne to jest. Można sobie ustawić ten czas i sobie wyjść na przykład z kampera i po powrocie mamy już to ciepłe powietrze wyciągnięte, żeby można było oddychać podczas gorącej nocy gdzieś w upalnych miejscach. I mówię, pokusiłbym się też to zamocowanie w kratce lodówki. Bo gabarytami wydaje mi się, że to tam wejdzie w ogóle. Także szyberdach zamknięty, moskitiera zaciągnięta. Dmucha. Ale mówię, to chyba raczej jako urządzenie, które wyciąga to ciepłe powietrze, które się gromadzi tutaj pod sufitem. Wiem, że to dużo pomaga właśnie i przecież są te specjalne okna z wbudowanym już wentylatorem. A to jest taki rodzaj pomocy dla tych, którzy nie posiadają takiego okna, a chcieliby mieć takie wentylatory właśnie w oknie dachowym. Firma Titan. Pod filmem będzie podlinkowane na pewno, gdzie można to kupić. I link do strony, do producenta. Wszystkie dane techniczne. Może teraz tutaj się wyświetlą z boku. No i zobaczmy to podczas jakiegoś wyjazdu, to stestujmy też, tak? Montaż nie zajmuje wiele czasu, jest prosty. Oczywiście no, nie traktujcie tego filmu jako tutorial jakiś, jak zamocować ten wentylator, bo tak jak ja mówiłem, ja zamontowałem go w sposób taki dosyć szybki ze względu na to moje stare okno, ale tylko kiedy zakupię nowe okno, na pewno wrócimy do tematu i pokażę Wam, jak powinno się zamocować profesjonalnie ten wentylator za pomocą tych regulowanych dystansów mocowań, które producent tutaj przewidział. I co? Ja się żegnam z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Być może wskoczy trochę w tych filmów technicznych, gdyż jacyś tam producenci do nas uderzają. Do tej pory tego nie było, teraz się to zaczęło. No mówię, no, gdzieś tam dotarliśmy do jakiejś szerszej widowni i po prostu będziemy Wam pokazywać takie rzeczy kamperowe. Oczywiście będą to, jeżeli to będą testy, to będą testy rzetelne, nie takie, że tam ktoś mi coś daje i mam przyklepać, tylko po prostu będę się tam wypowiadał dosyć obiektywnie i tak jak ja to odczuwam i czy to się w ogóle przydaje w kamperze, nie? Także zapraszamy Was, subskrybujcie nasz kanał, bo wiele osób ogląda, nie subskrybuje. A tak to jesteście chociaż na bieżąco ze wszystkim, co się pojawia u nas na kanale. Także proszę, żebyście zaznaczyli subskrypcję, dzwoneczek i do zobaczenia.